Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Dzisiaj mamy takiego dużego 17-calowego laptopa Lenovo. To jest IdeaPad 330. Dokładny model za chwilę sobie sprawdzimy, ponieważ dwie usterki trapią tego laptopa. Pierwsza to, już Wam pokazuję. Widzicie, co się dzieje? Wyrwany zawias, czyli standard w tej serii. Powiedzmy mniejszy kaliber uszkodzeń, ale zobaczcie, jak wygląda to gniazdo zasilania. No tutaj to już jest ogromny problem, ponieważ ten środkowy plastik, który izoluje Pin ID od plusa, zniknął. Czyli połamał się i już nie izoluje tego plusa od pinu ID. Ogromne szczęście ma użytkownik, ponieważ ten laptop nadal działa, normalnie się uruchamia, ba nawet klient mówi, że ładował, tylko musiał tam trochę poprzeginać. No i jak ja wziąłem tego laptopa, rozpakowałem z paczki, no to ten Pin ID już był bardzo blisko tych pinów zasilających, na których jest 20 V. Dla bezpieczeństwa odgiąłem, uruchomiłem z samej baterii i laptop faktycznie działa. Czy ładuje baterię? Nie wiem. Dowiemy się na pewno po wymianie gniazda, które trzeba obligatoryjnie zrobić. Zajmiemy się najpierw zawiasami, ponieważ na gniazdo muszę poczekać. Zamówiłem, miało być dzisiaj, ale niestety przesyłka nie dotarła. I pierwsze co, no to oczywiście rozbierzemy laptopa. Musimy go sobie obrócić. Będę chciał odłączyć baterię. To jest mój główny cel, ponieważ nie chciałbym tutaj mieć niespodzianki w postaci właśnie upalonego KBC. Więc od razu to zróbmy. Tu powykręcajmy te śrubki. Tutaj jest pęknięta obudowa w ogóle. Będziemy próbowali tą dolną obudowę naprawić. Tutaj też widzę, jest połamana, także trochę tej roboty z tą obudową będzie. Zobaczymy, co tutaj da się zrobić. Standardowo będę starał się zrobić to bez użycia kleju, czyli wtopić sobie te gwinty. W tych modelach nie lubię tego robić z tego względu, że na palmrestie potrafi delikatnie być widać tą pracę z temperaturą. Ja tam podkładam termopad, staram się, żeby tego nie było w ogóle widać. I często jest tak, że nie widać w ogóle. Czasem jest tak, że pod jakimś tam kątem można się dopatrzeć. Natomiast nowy palmrest jest na tyle drogi, jak i ta dolna obudowa. Ona jest wręcz horrendalnie droga, bo nowa, mówimy oczywiście o nowej, to patrzyłem, jest około 450 zł, więc chore jakieś pieniądze za kawałek plastiku. Dobra, i spróbujmy zdjąć tą budowę. Nie chciałbym przewracać na drugą stronę jej właśnie dlatego, że problem jest z zawiasem. Więc spróbujmy ją rozmontować w takiej pozycji. Tutaj mamy jeszcze na pewno jakiś zaczep. Ok. Dobra. Puściło. Musimy zobaczyć. Aha, dobra. Tutaj taka tulejka nam odpadła, ale jest szansa, żeby ją tutaj przymocować. Nawet tutaj w tym wypadku można to zrobić na klej, bo ona jest cała. Także to akurat powinno się udać. Natomiast nie widzę tej drugiej. Za chwileczkę sobie będziemy jej szukać. I pierwsze co, w ogóle nic więcej nie będę tutaj robił, tylko odpinamy baterię. Już jesteśmy bezpieczni. Odpinamy matrycę. Nigdy odwrotnie. Taśmę od karty Wi-Fi musimy sobie zdemontować, ponieważ demontujemy ekran. Z tej strony widzę, że zawias jest w niezłym stanie, także tylko po jednej stronie jest konieczność naprawy. To sobie zrobimy tutaj jako zawiasy. I z tej strony w zasadzie pewnie nie trzeba nic tak odkręcać.
No, widzę, że tutaj w ogóle te anteny od Wi-Fi są strasznie sfatygowane. Ciekaw jestem, czy one działają, czy to Wi-Fi działa. Już wam pokazuję. Może pokażę wam, jak zdejmę ekran. Ok, mamy to. Odłożę sobie palm rest z płytą główną. Zobaczcie, tutaj może być właśnie problem z tymi antenami, no bo one są praktycznie na włosku wiszą. Ciekaw jestem, czy użytkownik zgłaszał problem z internetem. Zdemontujemy tą ramkę, tą osłonę tutaj zawiasów, no i spróbujemy je podrutować, bo jak dla mnie, no to jest tutaj poprzerywane. Myślę, że to się powinno udać i będzie ok. Dobra, to zabieramy się do demontażu od razu. Którąś ze stron trzeba to przesunąć. Mamy. I teraz w ten sposób. Zobaczcie, to po prostu wisi na samej izolacji. Ja zapytam oczywiście użytkownika mailowo, czy korzysta z Wi-Fi, a może po kablu tylko korzystał, ciężko powiedzieć. Na pewno trzeba to odciąć. I coś spróbujemy tu podziałać. Jakoś to rozizolować. Nie powinno być problemu, dlatego że jest to kabel dwużyłowy. Ta izolacja zewnętrzna, masowa jest na zewnątrz. W środku jest taki co prawda cienki pin, ale myślę, że powinno się udać to podrutować. No to jest taka dodatkowa rzecz do zrobienia, niestety. Zobaczcie, jak ciężko chodzą te zawiasy. To jest masakra, jak to Lenovo robi. Ja oczywiście je będę regulował, po to, żeby później problem nie wrócił, ponieważ te laptopy już wychodziły z tak skręconymi zawiasami, że w nowych konstrukcjach, w nowych egzemplarzach potrafiły się te zawiasy uszkadzać i potem producent, jak możecie się domyśleć, nie podejmował się próby naprawy gwarancyjnej. Odkręćmy sobie teraz te gwinty od śrubek. Myślę, że w ogóle zanim zacznę dokonywać jakichkolwiek czynności związanych z naprawą zawiasów, to najpierw zrobimy to Wi-Fi, tak żeby mieć to już z głowy. Jeszcze jeden. Wszystkie 3 gwinty to puściły. Standard. Niechlubny. Dobra, tu jest jeszcze kawałek w ogóle. 4 są tutaj. W ogóle blaszki się powyrywały. No z tym nic nie zrobimy. Ale myślę, że jak wyregulujemy zawiasy, to będzie dobrze. Dobra, wszystkie gwinty zdemontowane. Jeszcze ta blaszka, zobaczcie. Ją też damy tak, żeby one w jakiś sposób rozkładały się te siły na tej obudowie. No tutaj widzę, że też lata, ale jest szansa, że wystarczy dokręcić. Musimy na pewno zdjąć kawałek tutaj obudowy. Demontujemy dolną ramkę. O, dobra. Tu mamy jedną antenę. Tu mamy drugą. Więc po demontażu matrycy można by było je wymienić. Zobaczymy, jaki to jest koszt. O, tu widzimy, że też jest uszkodzony gwint. Tu też jest uszkodzony gwint. I tu też jest uszkodzony gwint. Także roboty co niemiara. No ale jakoś to spróbujemy ogarnąć, tak żeby to miało ręce i nogi. Także wszystko sobie tu musimy zdemontować łącznie z matrycą. To już wiemy. Miało być miło i przyjemnie. O, tu też uszkodzony gwint. W Lenovo to jest po prostu
na porządku dziennym. Odkręćmy matrycę i ją podniesiemy sobie delikatnie. Trzeba ją wypiąć tutaj z taśmy. Wychodzi, dobra. Teraz sobie spróbujmy tak zrobić. Matrycę trzymamy tak. O, zapadka i wychodzi. Dobra. Matrycę odkładamy w bezpieczne miejsce, żeby nam się nie uszkodziła. I wracamy tutaj. Zawias sobie zdemontujmy. Prawy. I lewy również. I mówię, może na tym etapie dobrze by było to jednak wymienić. No i niestety pasujących anten nie znalazłem. Do wersji 15-calowych są. Do wersji 17-calowej niestety nie. Także będziemy sobie radzić. Myślę, że damy radę. Mamy tutaj taki przyrząd do zdejmowania izolacji. I myślę, że to jest 0,8. Zobaczmy tylko, czy gdzieś tutaj nie ma jeszcze jakichś uszkodzeń. No ja bym to przeciął już tutaj, ponieważ dalej też ten kabelek anteny nie wygląda za ciekawie. Dobra. Taka długość nie zrobi różnicy. Tam jest dość spory zapas, jeśli chodzi o tą o tą antenę, ten kabel anteny. Dobra, spróbujmy sobie przymierzyć. Może weźmy najpierw 0,8. Dobra, zeszło i mamy ten oplot masowy. Ja wrzucę to pod mikroskop, żeby było trochę lepiej widać. Jak możecie zobaczyć, mamy zdjętą tą pierwszą izolację i możemy sobie ją odseparować tutaj od tego rdzenia. Myślę, że do tego przyda się penseta. Polutowanie nie powinno stanowić problemu, natomiast problemem może być właśnie ułożenie tutaj tych ścieżek, tych drucików w taki sposób, żeby miało to ręce i nogi. No ale będziemy próbowali to zrobić. Na pewno jak dodamy spoiwa, to się troszeczkę ten drucik uspokoi i nie będzie tak latał na wszystkie strony. Dajmy trochę topnika i pobielmy ten drucik. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Na pewno trzeba będzie dawać cieniutkie termokurczki. Tutaj też z tą temperaturą trzeba będzie uważać, żeby właśnie nie potopić tego rdzenia i żeby właśnie nam się to wszystko ładnie ułożyło. Teraz spróbujemy zrobić taki myk. Zobaczymy, czy to tu zadziała. Niekoniecznie. Trzeba jednak odizolowywać. Najmniejszy tutaj jest 0,6 otwór. Spróbujmy zrobić tak. I bardzo mało odizolować. No, coś tam się udało nawet. Chodzi mi o to, żeby jak najmniej odizolować, po to właśnie, żeby tutaj jak najmniej nam wystawało tego drucika, to będziemy mieli tutaj tą izolację zapewnioną. Spróbujmy to też pobielić. Tego w planach akurat nie było. Dobra, trochę się nam samo odizolowało. I teraz tak, na pewno będziemy potrzebowali cienkiej termokurczki. Zaraz ją sobie wezmę. Mam tutaj takie różniste, są też takie bardzo cienkie. Spróbujemy takie zastosować. Dobra, szary drucik.
I na szary drucik nałożymy sobie tą termokurczkę. Nie ma szarej, to weźmiemy niebieską. Tu wyrównajmy. Myślę, że na tym ładnie będzie się działo. Tylko musimy mniej więcej długość tutaj złapać. Tyle powinno być. Ok. Tutaj musimy trochę więcej odizolować. 0,8. Dobra, zeszło. Separować, tak jak i w tamtym przypadku. Coś takiego. W ogóle to jest takie zaplątane, to jest plecionka tutaj. Albo inaczej oplot. I właśnie trzeba spowodować, żeby to się nam rozplątało. I w jeden drucik utworzyło. I teraz pytanie do Was. Czy za takie coś dodatkowo liczycie klienta? Bo ja teoretycznie tego nie przewidziałem. Zobaczyłem sobie, co tam jest uszkodzone mniej więcej. Podałem jakąś cenę klientowi. A tu takie coś nam wyszło. I teraz pytanie, czy Wy dzwonilibyście do klienta z dodatkową wyceną, czy nie? Ja zazwyczaj nie dzwonię. Zależy oczywiście też, jaki jest kaliber naprawy. Jeżeli mielibyśmy wymieniać te anteny na nowe, to pewnie tak, chociażby za tą część. Natomiast w takim wypadku biorę to trochę na siebie, bo nie przewidziałem, ale to mówię, to też jest bardzo indywidualna sprawa, dlatego że zależy, co tak naprawdę jest uszkodzone. No jeżeli by się okazało, że coś na płycie dodatkowo, no to wiadomo, no, dodatkowe pieniądze, ale w takim przypadku z reguły nie charge'uję klientów dodatkowo. Jak tu określić długość? Dobra, skrócimy to troszeczkę, żeby nam się to dobrze ułożyło. I teraz na to tylko jeszcze to pobielimy sobie. Nałożymy tą koszulkę termokurczliwą. Dobra. Jedną, bo tutaj będziemy musieli nałożyć dwie koszulki termokurczliwe. Jedna będzie na rdzeń. To źle, złą kolejność żeśmy zrobili. Jedna będzie na rdzeń, a druga trochę chyba grubsza. Nie wiem, czy ta nie będzie za gruba. Zaraz zobaczymy. O, taką grubszą najpierw założymy. Najpierw tą, potem niebieską, dłuższą i na koniec tą krótką na rdzeń. I to bierzemy dalej. Odginamy sobie masę. Tutaj również. I co? I topnik. Mamy cynę, mamy. Dobra, trzyma się. Bardzo dobrze się trzyma. I teraz trochę obczyścimy alkoholem, żeby nam pod tą koszulką termokurczliwą nie zalegał topnik. Dobra, i teraz musimy zrobić tak, że cofniemy to krótkie. Spróbujmy w ten sposób. Trochę tu trzeba pomanewrować. W ten sposób. Teraz odginamy w ten sposób. Cofamy tutaj. I będziemy to kurczyć. Nie wiem, czy trochę ostrości trzeba złapać. Teraz weźmiemy sobie hota. Na tutaj akurat przy tej termokurczce możemy wziąć 175. Zobaczymy, co się będzie działo.
Nawet się kurczy. Teraz tutaj próbujemy to sobie poodginać. Nawet jest dobrze. Topnik. Dobra. Ciekawe, czy uda nam się to ładnie przyłapać w ten sposób. No i pięknie. Znowu czyścimy. Zobaczymy, czy nam ta koszulka termokurczliwa najdzie w ogóle na to. Teoretycznie powinna, ale w praktyce różnie bywa. Dobra, teraz bierzemy właśnie ten dłuższy niebieski kawałek, który chcemy na to nałożyć i próbujemy wepchnąć. Wchodzi powoli. O, trochę schody się robią, ale zobaczcie, jak się delikatnie tu popracuje. Może nawet trochę ipy damy, żeby jakkolwiek tutaj zwilżyć tą okolicę. No to zobaczcie, że nawet naszło. Dobra, bierzemy hota. Dobra, jedną antenę mamy zrobioną. Ja zrobię za chwileczkę drugą i widzimy się już na pracach przy zawiasach, przy gwintach, które będziemy wtapiali. Dobrze, zabieramy się za zawiasy. Natomiast z racji, że ja już na kanale pokazywałem, jak to robię, zrobimy to w przyspieszeniu, tak żeby nie tracić czasu. Wtopimy wszystkie gwinty zarówno w obudowę matrycy, klapę, jak i palmrest i widzimy się na podsumowaniu jakby tej pracy, a później oczywiście zajmiemy się też wymianą gniazda zasilania. Klapa matrycy gotowa. Zobaczcie, tak to wygląda. Moim zdaniem jest ok. Nawet nie widać, że było coś naprawiane. Można to zdemontować. Tutaj widać jedynie, że były te anteny naprawiane. No ale tego raczej nie będzie widać po montażu. Tutaj druga strona, jeden gwint był tylko uszkodzony. I również wszystko jest w pełni demontowalne. Można ruszać tym zawiasem. Nawet bez montażu w klapie, także wyregulowałem oczywiście te zawiasy, także one teraz tak ciężko nie chodzą. Zabieramy się zatem za palmrest.
Dobra, obudowę mamy praktycznie ogarniętą. Została jeszcze tylko ta dolna, ale to sobie na końcu zrobimy. Zajmiemy się wymianą gniazda zasilania, bo jak pamiętacie, wygląda ono tak. Dobra, spróbujmy sobie rozlutować właśnie to gniazdo. Mam nadzieję, że to się uda rozlutownicą i będzie szybko, łatwo i przyjemnie. Tutaj mamy duży grot, włączymy sobie, wrzucimy to pod mikroskop i zobaczymy, jak nam pójdzie. Trochę trzeba ostrości złapać. Na początek dodam sobie cyny ołowiowej standardowo, natomiast przy montażu rozlutownicą, bo oczywiście już ją przetestowałem wcześniej. Ważne jest, żeby jednak spoiwo było ołowiowe, po to właśnie, żeby rozlutownica miała trochę prościej. I zauważyłem, że jak się doda takiego spoiwa, to ona faktycznie ładnie powinna wyciągać to spoiwo, ponieważ napięcie powierzchniowe spoiwa ołowiowego jest nieco inne niż bez ołowiu i ono tak jakby kolokwialnie mówiąc ciągnie za sobą całą jakby strukturę tego spoiwa, które jest wewnątrz tych miejsc lutowniczych, montażowych. A jak będzie, to się okaże. Co prawda tutaj te piny sygnałowe nie powinny stanowić problemu, o tyle wiadomo, że te masowe mogą płatać figle. Także odpalamy rozlutownicę. Ja ustawiam ją na 400 stopni, natomiast podejrzewam, że nie będzie możliwości pokazania Wam tego spod mikroskopu, ale zrobimy w ten sposób. Dobra, mamy 400 stopni, ja sobie to tak obrócę. O, w ten sposób. I próbujemy najpierw od tych małych. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. No widać, że sporo odessało, natomiast to są strasznie małe tutaj przestrzenie. Widzimy, że gniazdo praktycznie się rusza. Tutaj to pole masowe ładnie nam odlutowało, więc tu lutownicą spokojnie możemy sobie obluzować. To drugie miejsce. Myślę, że jak na tak małe miejsca montażowe i tak w zasadzie duży grot w tej rozlutownicy, to jest bardzo dobrze. W jednym z odcinków pamiętam, jak długo męczyłem się z odessaniem cyny w jednym z laptopów Lenovo, więc naprawdę mogę powiedzieć, że jest dużo lepiej, przede wszystkim dużo szybciej. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeszcze trochę tutaj by się przydało podgrzać. O, i teraz puściło. Widzimy, że mamy jeszcze w zasadzie dwa piny, które trzymają. Nie wiem, czy z tej strony uda nam się to na tyle rozgrzać, żeby to puściło. Wątpię, ale możemy płytę odwrócić. Tu trzeba bardzo uważać, dlatego że ten narożnik tej płyty jest bardzo, ale to bardzo delikatny. Zobaczcie, jak to się rusza. I w ogóle gniazdo w takim miejscu zostało zrobione, co uważam za błąd, dlatego że no, to miejsce jest narażone na jakieś siły i tak naprawdę ten laminat może ulec uszkodzeniu. Kolejnym plusem używania rozlutownicy jest to, że te diody nie zostaną przegrzane i będzie to estetycznie wyglądało. A to, że ja muszę teraz trochę lutownicą popracować, to tak naprawdę niewiele zmienia. Tylko dwa piny mam tutaj do usunięcia. I zobaczcie. I teraz myślę, że jeżeli wezmę rozlutownicę
Nawet dodam sobie tutaj tego spoiwa więcej. Tylko muszę ją znowu włączyć. Tutaj i tutaj chyba było tego spoiwa jeszcze trochę za dużo. Chwilę poczekamy, znowu nam się rozgrzeje, bo trochę za wcześnie wyłączyłem. No chyba tak nam nie pójdzie, ale możemy w ten sposób może to zrobić. Zobaczcie, jedna z tych dziurek wyszła ekstra, druga jeszcze trochę ma spoiwa. Zobaczcie, ta jest z góry ładnie odessana, tutaj jeszcze trochę tego spoiwa jest, ale podejrzewam, że akurat różnicę robi tutaj technika, której ja jeszcze nie posiadam. Będę się dopiero wdrażał do tego, jak skutecznie używać tego przyrządu. Ale myślę, że źle nie będzie. Zobaczmy jeszcze raz. Przykładamy. I zobaczcie, no powiem wam tak. Teraz to jest bajka. Co prawda jeszcze trzeba będzie to przetestować na gamingówkach, ale to jest game changer przynajmniej dla mnie, bo podejrzewam, że gdybym to robił konwencjonalnie, to jeszcze bym się guzdrał z demontażem tego gniazda. Dobra, wyczyśćmy sobie to trochę. I będziemy montowali nowe gniazdo. Wymienimy oczywiście pastę przy okazji, jak już mamy płytę na wierzchu. Później jeszcze tą dolną obudowę naprawimy. Pokażę wam, jaki mam pomysł na to, żeby wstawić tam ten kawałek tulejki, która jakby zabezpiecza śrubkę. W sensie powoduje, że śrubka trzyma całą dolną obudowę w tym miejscu, ponieważ tam się ta tulejka plastikowa oberwała po prostu. Nowe gniazdo mamy tutaj. Stare gniazdo tutaj. Widzicie, co tu się już działo. Także o mały włos od tragedii. Dobrze, montujemy nowe gniazdo. Nowe gniazdo. Chyba wziąłem do ręki stare. Tak. Nowe gniazdo mamy tutaj. Montujemy. O, ładnie nam zaskoczyło. Teraz sobie trzeba to odwrócić i przyłapać któryś z pinów. Do tego potrzebujemy trochę topnika. Tutaj na przykład. Dobra. Spoiwa. I łapiemy jeszcze raz. Od spodu trzymamy palcem. Mniej więcej na środku. Przyłapane. Tak. Tutaj również. I teraz w zasadzie możemy pozostałe piny sygnałowe, czyli plusowy, minusowy i pin ID polutować sobie. Przytrzymujemy trochę dłużej, żeby ta cyna nam przeszła na drugą stronę. OK. Dobra. Dobra, myślę, że będzie fajnie. Teraz przerzucimy sobie tutaj kamerę i pola masowe też zalutujemy. Dobra. Tu będzie troszeczkę trudniej na dole, bo jest jakiś tranzystor chyba, albo coś w ten deseń. No ale myślę, że sobie też poradzimy jakoś tutaj. O.
żeby nam się to szybciej tutaj położyło, to spoiwo, to trochę damy topnika. O, widzimy, że ładnie. Dobra. Chyba spoiwo nam przeszło na drugą stronę. Więc będziemy mogli odwrócić i zobaczyć, jak to wyszło. Najpierw jeszcze sobie trochę to poczyszczę z tej strony. Dobra, odwróćmy i zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. Czy wszędzie nam spoiwo przeszło? No, widzimy, że na tych polach masowych mogło być lepiej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to poprawić. Czyli tu dajemy sobie trochę topnika, tutaj również i tu widzę, że jeszcze tak idealnie nie jest, więc po prostu przyłożymy sobie grot i poprawimy. Już jest git. Tu wszędzie ładnie cyna zaskoczyła. Tutaj dołożymy jeszcze trochę spoiwa. Teraz chyba jest dobrze. Jeszcze od tej strony. Dobra. Tu może jeszcze trochę poprawię, tak żeby ta cyna zachodziła na ten masowy pin. Teraz jest super. Dobra, jaki jest plan na odbudowanie tych dwóch tulejek? Jedna z nich odpadła i mamy oryginalną, taką tulejkę. No i ją tutaj po prostu przykleimy jakimś mocnym epoksydowym klejem dwuskładnikowym i będzie się trzymała. To akurat jest najmniejszy problem. Większy problem jest z tą tulejką, bo to jest tylko taka tulejka, również i ta spełnia taką funkcję, ale ta jest taka niższa. Zobaczcie, że to jest niska tulejka, a tutaj no, jest oberwana i niestety jej nie znalazłem. Mój pomysł na naprawę tego to pozyskanie właśnie takiej tulejki z innej obudowy, Lenovo. Mogłoby być w zasadzie z czegoś innego, ale akurat ta najbardziej mi pasowała. Zetniemy ją na taką wysokość, jaka jest tutaj. Tu też sobie przygotujemy to podłoże do tego, żeby wkleić tą tulejkę i powinno być ok. Natomiast no, ważne jest, żeby zachować ten dystans, tą odległość, tą wysokość tej tulejki, także to, co możemy sobie teraz zrobić, bo zobaczcie, ona jest w ogóle tutaj wyżej, a tutaj niżej, więc będzie tak czy inaczej trzeba ją pod kątem profilować. Do tego celu można sobie użyć na przykład wykałaczki. Spróbujmy to zrobić w ten sposób i jakiegoś markera czy cienkopisu, żeby sobie zaznaczyć wysokość, jaką należy zachować z tej strony, a z drugiej zaznaczymy sobie wysokość mniej więcej. Później można zawsze to doszlifować. Do tego celu będziemy używali takiej szlifierki, tylko muszę sobie zmienić na piłę. Ścinamy sobie tą pozostałość. To jest plastik, więc nie powinno być problemu. Tym bardziej, że ta szlifierka potrafi metal normalnie odcinać, więc dobra. Tą górkę sobie zniwelowaliśmy. Dobra, to jest ta oryginalna, więc sobie ją tutaj odłożę. Ją będziemy wklejać, a tutaj mamy tą
tą odzyskaną. W ten sposób może. I tak, z jednej strony musimy sobie zaznaczyć. No to mniej więcej dotąd będzie. Dobra. Z drugiej sobie zaznaczymy. Tak czy inaczej odetniemy sobie na prosto w tym miejscu, gdzie jest dalej, gdzie jest dłuższy element zostaje. Dopiero potem będziemy sobie to profilować. Tutaj mamy. A tutaj nam zostanie do tego. Dobra, czyli tniemy tak samo, ale będziemy musieli trochę dalej potem sobie ściąć na ukos. Dobra. Teraz sobie weźmiemy szczypczyki i tniemy. Dobra, nie wiem, czy nam dalej dojdzie ta piłka, więc spróbujmy w ten sposób. Tylko trzeba delikatnie, żeby sobie rąk nie pociąć. Spróbujmy może tak. No nawet idzie. No już taka cienka warstwa została. Więc przecięcie tego nie powinno stanowić problemu. Teraz tak. O, dobra. Mamy taką tulejkę przygotowaną. I teraz będziemy ją sobie właśnie profilować. Też nie będzie to proste, dlatego że już mało miejsca jest na trzymanie tego elementu. Bez, chwila, to będzie tak, bez jakiegoś tam ustawiania większego, szczerze powiedziawszy, to już mogłoby być nawet i zobaczcie, jak to wygląda. Nie będzie wyglądało źle. Tylko jest teraz oczywiście pochylone trochę w tą stronę, no bo jest niewyprofilowane. Tutaj musimy mieć troszeczkę mniej z tej strony, więc coś tu musimy podziałać. Dobra, mamy przycięte mniej więcej tą tulejkę i teraz ona jest idealnie, praktycznie prostopadle do powierzchni, do której będzie wkręcana śrubka. Więc teraz nałożymy sobie tutaj kleju epoksydowego, dwuskładnikowego. Również tutaj wkleimy tamtą oryginalną tulejkę. No i co? I będziemy składać komputer. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy się będzie trzymało. Klej mam dwuskładnikowy, szybko wiążący, więc w 10 minut powinien w miarę trzymać. 24 godziny to jest jego całkowite zasychanie, ale do takiego jakby testu, żeby to przykręcić i żeby się trzymało, będzie wystarczający.
przy montażu zauważyłem, że tutaj ta obudowa jest też pęknięta. Z tej strony widać rysę i tu ona w środku też jest widoczna, natomiast sama obudowa nie jest bardzo pęknięta, w sensie nie odłamuje się, więc warto to zabezpieczyć. Do tego użyjemy takiego ciężkiego sprzętu. Już Wam pokazuję, co to jest. Pewnie niektórzy wiedzą. To jest takie urządzenie, które się nazywa hot stapler. Czyli będziemy takie, jak tutaj są na obrazku opisane, wszywki. Będziemy wtapiać, żeby usztywnić konstrukcję. Tylko musimy to zrobić tak, żeby na wylot nie wyjść i żeby to ładnie wyglądało. Nie gorzej niż wygląda. O, może tak spróbujemy zrobić. Także weźmy sobie maszynę. Zobaczmy, jakich zszywek użyjemy. Ok, te będą najlepsze do tego. Za chwilę wyjmę i będzie widać. Dobra, maszynkę musimy sobie zasilić na pewno. Także weźmiemy sobie kabel zasilający. No, po prostu tak mam, że jak coś zobaczę podczas montażu, a to jest bardzo nie po mojej myśli, bo zaraz się znowu coś zepsuje, to nie mogę tego tak zostawić. Mnie oczy kłują. Dobra, mamy zasilone. Bierzemy sobie zszywkę. Dobra, zszywka wygląda... Wam pokazuję, jak się uda uwolnić w ten sposób. To jest coś takiego i będziemy po prostu w miarę możliwości tutaj to wtapiać. Po to właśnie, żeby zminimalizować ryzyko uszkodzenia przy otwieraniu i zamykaniu. Tutaj nam te gwinty już ładnie, tulejki, przepraszam, już nam się ładnie wkleiły na ten klej dwuskładnikowy. Włączamy urządzenie, ustawiamy sobie na przykład na 2, tak żeby nam się w miarę szybko wtapiało, ale żeby też nie... O, może tak to zrobimy. Jedną zszywką się wtedy by udało. Tak będziemy próbowali zrobić. Żeby użyć tego narzędzia, to trzeba tą zszywkę tutaj po prostu wsadzić. O tak. Zobaczcie, można dotykać, to się teraz nie grzeje. Tutaj jest taki specjalny przycisk, który powoduje, że na ten drucik podawane jest napięcie, a że jest to drucik oporowy, to się bardzo nagrzewa. No i teraz spróbujemy to wgrzać. Nie wiem, czy mi się uda to pokazać jakoś sensownie, ale spróbuję. I zobaczcie, ja sobie teraz tutaj to przykładam. Muszę się bardzo na tym skupić i widzieć, gdzie to się łączy, po to właśnie, żeby nie wyszło mi na wylot. I wciskam przycisk. Dobra. Puszczam i to sobie stygnie. Wyciągam i zostają mi tylko 2 takie druciki. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. W zasadzie już nam nie będzie maszynka potrzebna. Możemy ją sobie odłożyć na razie. Zostają takie druciki, czy nam... No pięknie, nic nam na drugiej stronie nie wyszło. A z tej strony wygląda to w ten sposób. Co prawda widać tutaj ten drucik, ale możemy sobie odpalić lutownicę i go jeszcze, że tak powiem, zatopić dalej w tym tworzywie. Może tak zrobimy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. A do tego, żeby uciąć te druciki, właśnie znowu użyjemy tej szlifiereczki. Musimy to uciąć jak najbliżej powierzchni, dlatego że tutaj jest zawias i żeby nam tu nic nie haczyło, trzeba to ładnie obciąć. O, widzicie, ładnie się ucięło. Teraz z tej strony. Można łamać te szpileczki, które zostają, ale ja stosuję tą metodę, ponieważ nic wtedy nie odstaje. To sobie wyrzucimy. O, nie ma tutaj takich zadziorów. Po
Powiem Wam, że chyba nawet nie ma konieczności, żeby tutaj coś więcej robić. To jest takie zabezpieczenie i zobaczcie, to już jest na tyle sztywne, że się nawet nie rozłazi z tej strony. Także na tyle, na ile jest to możliwe, zostało to zabezpieczone, bo tak jak mówiłem wcześniej, ta obudowa kosztuje 4,5 stówy. Chyba oryginalna, nie pamiętam jak sprawdzałem, czy tam było opisane, że jest oryginalna, ale podejrzewam, że tak, no taka cena raczej obliguje do tego, żeby to był element oryginalny. Ale jak wiecie, różnie bywa. Dużo rzeczy jest określanych jako oryginalne, a w rzeczywistości okazuje się, że to jakaś tandeta. I czasem tak jest, że praca się komplikuje w momencie, kiedy coś chcemy zrobić i trzeba improwizować dalej. Wezmę teraz komputer. Zakładamy naszą obudowę dolną. Na tyle, na ile jest to możliwe. Tutaj wszystko dociskamy, zamykamy na zatrzaski. Tu wielu zatrzasków w ogóle nie ma, no ale to jest, mówię, obudowa plastikowa tak marnej jakości, mimo że na pierwszy montaż to pozostawia wiele do życzenia. No i dobra, montujemy wszystkie śrubki. Gdzieś była jeszcze jedna, o tak. Zobaczmy, jak nam będzie trzymało. I też trzeba z wyczuciem to zrobić, żeby nie narobić kłopotu więcej, ponieważ użytkownik tak czy inaczej będzie musiał na tą obudowę uważać. To nie będzie coś takiego, że nie będzie mógł otwierać i będzie, nie wiem, raz na przykład otworzy tą budowę i lepiej, żeby jej nie zamykał, tylko no po prostu to już jest naprawiany element. Ja zrobiłem to tak, jak najlepiej potrafiłem. Zawiasy są wyregulowane, za chwilę to sobie oczywiście sprawdzimy, jak one funkcjonują, ale jednak to już jest, mówię, element naprawiany. Z reguły nic się nie powinno dziać, no ale we wszystkich elementach mechanicznych, eksploatacyjnych, takich właśnie jak obudowa, no często nie da się przewidzieć, jak się to dalej będzie zachowywało. Dobra, śrubki wkręcone. Zobaczmy, jak to będzie się otwierało. Otwiera się delikatnie, nic się tutaj nie dzieje z tymi zawiasami. Ekran się trzyma. Cały czas, w każdej pozycji jest możliwe, żeby on się samodzielnie utrzymywał. Wiadomo, jedynym minusem tej regulacji zawiasów jest to, że jak otworzymy sobie matrycę i weźmiemy, złapiemy tutaj ten ekran dość energicznie, przechylimy, to nam się, ja spróbuję to zasymulować, to nam się ten laptop, o widzicie, otwiera. Może nie jakoś szybko, ale się otwiera i to jest, powiedzmy, jedyny minus tego, że regulujemy zawiasy i na to po prostu trzeba uważać, tak, że jak otwieracie laptopa, łapiecie go tak, dobrze, o, w ten sposób go trzymać i przenosić ewentualnie. Jest to bezpieczne dla tego ekranu, ale to, co zostało zrobione, czyli wyregulowane zawiasy, praktycznie eliminuje możliwość powrotu tej usterki. No chyba że laptop by upadł i wszystko tam w środku by pękło. No wiadomo, to już nie jest do końca zależne ode mnie. Spróbujmy jeszcze w ten sposób otworzyć. Tu nam się nic nie rozwarstwia. Ta rysa, która tutaj była. Przekręćmy tak. O, ta rysa, która tutaj była, nie powiększa się, także ładnie nam ten kawałek druciku trzyma. I co? I generalnie tyle. Zaraz sobie odpalimy, zobaczymy, czy on działa. Ponieważ musimy sprawdzić jeszcze ładowanie. Dobrze, przetestujmy. Włączam linię. Mamy 19 V, 5 A. Myślę, że ustawimy sobie trochę więcej. Na przykład 10, żeby już było tyle. I podpinamy sobie zasilacz. Komputer ruszył. Standardowo fail, bo nie widać. O, teraz widać z zasilacza pobór. Okno musi być na wierzchu. Widzimy, że komputer się uruchamia, jest checking media. Musimy go zrestartować i wejść do BIOSu, dlatego że tutaj dysku nie ma. Dobra, BIOS nam się odpalił. I piątka 8 generacji, 12 GB. Komputer pobiera 2,3 A przy 19 V. Myślę, że powinno być 20.
więc sobie to za chwilę przestawimy. Komputer powinien pracować na baterii i tak też się dzieje. Zmieńmy sobie na 20 V 5 A. Dobra, i podłączamy. Przy 20 V powinien być mniejszy pobór, 2,2. I będzie oczywiście spadał, jeżeli bateria jest ładowana. To, co sobie teraz jeszcze zrobimy, to odpalimy sobie system zewnętrzny i zobaczymy, czy faktycznie ładowanie odbywa się. Dobra, system się wczytał. Z tego, co widzę, ikonka ładowania funkcjonuje prawidłowo. 36 minut do pełnego naładowania. Natomiast nie pokazuje, jaki jest procent baterii. 35 minut, czyli faktycznie się ładuje. Czemu nie pokazuje tu procenta? Możliwe, że to jest ułomność tego testowego systemu. Albo po prostu są potrzebne jakieś sterowniki do ACPI czy coś takiego. Natomiast mamy tutaj jeszcze taki programik i tu sobie klikniemy. Będziemy widzieli. Naładowany jest na 69%, prawie 70%. Bateria ma 70% żywotności, kondycji, może w ten sposób. Ładuje się. Nie pokazuje nam oczywiście cykli, ponieważ no nie każde baterie współpracują z tym programem, jeżeli chodzi o pełnię informacji. Natomiast to, co najważniejsze, tutaj widzimy 70% już naładowania, bateria się ładuje. I cóż, zawiasy naprawione, gniazdo wymienione i tyle. Myślę, że naprawę możemy uznać za zakończoną. Oczywiście ja będę jeszcze wykonywał testy, także widzimy się na podsumowaniu. Dzięki bardzo za oglądanie kolejnego materiału serwisowego. W tym odcinku mieliście okazję zobaczyć, jak naprawiam zawiasy, może na więcej na przyspieszeniu, bo to już, że tak powiem, było. Widzieliście też, jak wymieniałem gniazdo przy użyciu nowego sprzętu, jakim jest rozlutownica ZD915, którą polecił mi jeden z widzów, za co bardzo dziękuję, bo jak się okazuje, ona jest całkiem w porządku. Były pewne komplikacje podczas tej naprawy, ale też pokazałem Wam, jak można sobie z różnego rodzaju przeciwnościami pokazać. A, pamiętam, że jeszcze tutaj lutowaliśmy od Wi-Fi te anteny. Zasięg teraz jest w pełni. Wcześniej oczywiście do klienta dzwoniłem i pytałem, czy przypadkiem nie ma problemu z Wi-Fi. I wtedy mu się właśnie przypomniało, że faktycznie to Wi-Fi działało w kratkę, albo czasami trzeba było być po prostu blisko routera. To też będę oczywiście jeszcze testował, dlatego że tutaj też mam router w serwisie, jest on stosunkowo blisko, ale mam też jeszcze w domu, on też tutaj łapie, na dworzu jest jeszcze access point, więc też będę mógł przetestować, czy na większe odległości ten sygnał jest odbierany prawidłowo. Tymczasem żegnam się z Wami. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, pytajcie o co chcecie, jeżeli macie taką potrzebę w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się, cześć, widzimy się w kolejnym materiale.